kochani, dzień dobry, witajcie ponownie na kanale Kawa Najpierw. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to ja jestem Aga i mam nadzieję w każdym filmie motywować Was do sprzątania Waszego domu, do gotowania, do ogarniania wszystkiego, co jest związane z tym takim naszym ogniskiem domowym. Dzisiaj zajmuję się swoim salonem, dokładnie wyczyszczę wszystko, każdy zakamarek, także zaczynam od zdjęcia rolet i zasłon i będę potem wycierać dokładnie kurze z sufitów, ze ścian, umyję lampy, wyczyszczę dokładnie podłogę, odkurzę krzesła, sofkę, fotele, umyję okna, także jest trochę pracy przede mną, natomiast już będę miała tak naprawdę grubszą robotę wykonaną przed świętami, ale zanim święta, to najpierw Andrzejki. Andrzejki obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada to tradycja w Polsce pełna wróżb i magii z korzeniami sięgającymi aż starożytności. Wywodzą się z dawnych wierzeń ludowych, a ich głównym celem było przepowiadanie przyszłości, zwłaszcza miłosnej. W przeszłości wróżby te były szczególnie istotne dla młodych kobiet, które chciały dowiedzieć się, czy i kiedy wyjdą za mąż. Ciekawostką jest fakt, że Andrzejki początkowo miały charakter wyłącznie żeński i dopiero z czasem stały się bardziej uniwersalne i traktowane jako świetna okazja do zabawy w różnych gronach. Natomiast Katarzynki obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada były ich męskim odpowiednikiem. Mężczyźni wróżyli sobie szukając wskazówek o swojej przyszłej żonie. I choć Katarzynki zanikły jako tradycja, Andrzejki przetrwały, stając się jednym z najpopularniejszych wieczorów wróżb w Polsce. Jeśli mowa o wróżbach i magii, trudno nie wspomnieć tutaj o minionym już Halloween i jego celtyckim pierwowzorze Samhain. Samhain obchodzone było przez Celtów 31 października. Było świętem związanym z końcem zbiorów i początkiem zimy. Wierzono, że w tę noc granica między światem żywych i zmarłych jest najcieńsza, co sprzyjało kontaktom z duchami i wróżbom. I to jest właśnie to wspomniane przeze mnie święto Dziady, które było wcześniej w Polsce właśnie też z ogniskiem i z taką wigilią, wieczerzą, gdzie potrawy na Dziady były dokładnie te same jak na nasze Boże Narodzenie, na Wigilię, czyli na przykład kutia, groch, kasza. Jeśli chodzi o Halloween, to Halloween wyrosło z Samhain i jest przede wszystkim dzisiaj komercyjnym świętem pełnym kostiumów, dekoracji i zabaw. Jednak tradycje takie jak wróżby, duchy czy dynie mają swoje korzenie w wierzeniach ludowych. I prawdę mówiąc, wszystkie takie imprezy, święta są do siebie bardzo, bardzo podobne. I polskie, europejskie, i te z Ameryki. Andrzejki różnią się od Halloween przede wszystkim atmosferą, bo to święto bardziej intymne, związane z rodziną i przyjaciółmi i zamiast straszyć duchami, koncentrujemy się na wróżbach i przepowiedniach, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące miłości, kariery czy przyszłości. Mimo różnic, zarówno Andrzejki, jak i Halloween to święta, które pokazują, jak od wieków fascynuje nas to, co nieznane i magiczne. Jak można świętować Andrzejki w domu? Słuchajcie, Andrzejki to jest świetna okazja do tego, aby kreatywnie zaangażować dzieciaki do zabawy, do sprzątania domu i do przygotowania różnych lampeczek, dekoracji itd. I oto kilka pomysłów, jak świętować Andrzejki na przykład z dziećmi. Dzieciaki uwielbiają magię i zabawę, dlatego Andrzejki można zorganizować jako wesołą, rodzinną imprezkę. Przede wszystkim lanie wosku. Jest to klasyczna wróżba, którą każdy zna. Polega na przelewaniu roztopionego wosku przez klucz do zimnej wody. Powstałe kształty można interpretować wspólnie, tworząc zabawne historie. I tutaj potrzebny będzie ciemny pokój, mała lampka czy latarka i właśnie już stworzone figurki z wosku, które będą dawać cudowny cień na ścianie. Mogą być to też wróżby obrazkowe, czyli będziemy musieli przygotować kartoniki z rysunkami symboli, serce, moneta, dom i dziecko wylosuje jeden z nich, a Ty wytłumaczysz, co oznaczają te symbole w kontekście przyszłości i na przykład serce
Może oznaczać, że dziecko w przyszłości spotka wielu wspaniałych przyjaciół albo czeka je coś, co bardzo lubi, na przykład nowa zabawka albo ciekawe hobby. Symbol monety może zapowiadać, że w przyszłości dziecko stanie się bardzo bogate. Oczywiście w formie zabawnego przekazu. Możesz też dodać, że może to oznaczać dobre wyniki w szkole lub wygranie jakiejś nagrody. Symbol domu może oznaczać, że dziecko w przyszłości wybuduje piękny dom dla siebie i swojej rodziny, albo że wkrótce wydarzy się coś miłego w ich obecnym domu, na przykład rodzinna zabawa lub odwiedziny ulubionej cioci. Gwiazda to znak, że dziecko będzie spełniać swoje marzenia i odnosić sukcesy. Możesz powiedzieć, że gwiazda wskazuje, że czeka je wyjątkowy dzień, pełen niespodzianek. No i Andrzejki takie będą. Symbol kwiatu może oznaczać radość i szczęście i może sugerować, że dziecko spędzi cudowny czas z bliskimi albo odkryje coś, co je bardzo ucieszy. Jak przygotować wróżby obrazkowe? To bardzo proste. Narysuj symbole na małych kartonikach albo wydrukuj gotowe ilustracje. Po wylosowaniu symbolu zapytaj dziecko, co myśli, że dany rysunek oznacza. Możesz wspólnie wymyślać interpretację, rozwijając jego kreatywność. Dopasuj wróżby do wieku dziecka. Im młodsze, tym bardziej zabawne i pozytywnie to zinterpretujcie. I jeszcze zabawy ruchowe oczywiście. Można tutaj przygotować tor przeszkód czy układankę, gdzie każdy element ma ukryte przepowiednie i tutaj też jest to wspólna, kreatywna zabawa, no i standardowa zabawa butów, czyli ustawiamy od okna do drzwi buty po kolei każdego dziecka i który but będzie pierwszy przy drzwiach, ten pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni. Natomiast jeśli chodzi o Andrzejki dla dorosłych, no to już muszą być poważne wróżby, czyli na przykład kartki pod poduszką i przed snem, przed imprezą. Każdy z osób, która będzie na imprezie, musi włożyć sobie karteczkę z imionami i rano wybieramy jedną z tych karteczek. I na karteczkach będą właśnie imiona albo damskie, albo męskie. I imię wybranej osoby może wskazywać na przyszłego partnera. Lub jeżeli jesteście singlami, to możecie podać imiona osób, które będą na imprezie i wtedy dzień przed wylosować sobie właśnie jedną kartkę i stworzyć z tego parę. Wróżby z kart. Można użyć kart klasycznych albo tarota, by uzyskać wskazówki dotyczące przyszłości. To może być bardzo fajna zabawa. Ja wiem, że niektórzy potrafią stawiać tarota, znają te wszystkie karty, ich znaczenie, ale można wspomóc się też instrukcją, która jest do tego dołączona. Można też zrobić imprezę jako degustację wina i przepowiedni, połączyć wróżby z eleganckim wieczorem, czyli degustujemy ulubione wino które doda nam nastroju. Można zorganizować też imprezę tematyczną, której motywem przewodnim będzie magia i poprosić gości, by przyszli w strojach czarodziei, wróżek czy wiktoriańskich dam. Uwielbiam takie stroje. Przygotujcie dekoracje w stylu retro i zaproponujcie wspólne wróżenie. Jeśli natomiast macie Andrzejki poza domem, jest wiele miejsc organizujących specjalne imprezy andrzejkowe, restauracje i kluby, domy kultury, escape roomy o tematyce magicznej. To w dużych miastach escape roomy naprawdę świetnie sprawdzają się, szczególnie dla starszej młodzieży. Słuchajcie, Andrzejki to niezwykły czas, który pozwala nam oderwać się od codzienności i zanurzyć się w świecie magii i wróżb. I niezależnie od tego, czy wolicie spokojny wieczór w domu, czy huczną imprezę poza domem, to wieczór może być pełen śmiechu, zabawy i odrobiny tajemnicy. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną w komentarzach, co myślicie na temat Andrzejek. Mam nadzieję, że spędzicie ten wieczór tak, jak Wy chcecie, bez żadnego przymusu. Ale słuchajcie, Andrzejki Andrzejkami, a ja tutaj muszę wracać do tego, co się dzieje na filmie. Wyprałam rolety i jeszcze mokre zawiesiłam, żeby nie trzeba było ich prasować. Jak rolety się wyprały, to wstawiłam do prania zasłony i w międzyczasie oczywiście tutaj robię wiele innych rzeczy. Nagadałam się strasznie,
ale chyba mi tego brakowało. Słuchajcie, salon mam już posprzątany, także nie muszę nic więcej w nim robić przez kolejne 3-4 tygodnie, także myślę, że kolejne sprzątanie tego salonu, takie dokładne, będzie już po świętach, natomiast do tego czasu na pewno będę musiała zwrócić uwagę na takie rzeczy jak właśnie krzesła, bo krzesła przy stole często trzeba odkurzać. Odkurzanie, mycie podłogi to standard. Jeśli chodzi o okna, to przed świętami jeszcze trzeba będzie sprawdzić, czy nie trzeba ich przetrzeć, ale to już nie będzie mycie dokładne ram, parapetów, tylko naprawdę przetarcie. Jeśli chodzi o lampy, to też tutaj zwykły Swiffer wystarczy i w narożnikach ścian sprawdzenie, czy nie ma przypadkiem pajęczyn. I tutaj też Swiffer albo miotełka do kurzu, taka kurzołapka na teleskopowej rączce. Jeśli chodzi o mycie okien, to mokra ścierka, płyn do szyb i potem żółta ściereczka od Wiledy, która dokładnie wszystko wypoleruje. Najlepsze były zawsze dla mnie pieluchy tetrowe do polerowania, natomiast teraz właśnie jak jest ta ściereczka, to jak najbardziej polecam. Ja mam ich już chyba z 10 i tylko sobie je wymieniam, zbieram sobie potem wszystkie ścierki, wszystkie szmatki i wrzucam na jedno pranie. Jeśli chodzi o odkurzanie, to odkurzam tak cały czas w międzyczasie, czyli jeżeli wiem, że będę musiała przesunąć zaraz fotele, to najpierw tam odkurzam, umyję tam podłogę, żeby potem te fotele przesunąć i potem zajmuję się resztą podłogi. Gdy podłoga już jest cała odkurzona, to zabieram się za mycie podłogi i tutaj używam mopa parowego od Wiledy Steam XXL. Na tą ściereczkę myjącą wylewam kilka kropli olejku eterycznego, u mnie standardowo jesień-zima olejek Złodziei, który działa antybakteryjnie i antywirusowo, plus pięknie pachnie. Także zaczęłam tutaj od miejsca, gdzie stoją fotele. Podłoga tam wyschnie, odłożę fotele na miejsce i będę mogła myć podłogę dalej. Na koniec wszystko odłożę na miejsce, wszystkie meble i salon będzie gotowy, posprzątany. Zawsze tak mam, że potem jeszcze po takim dokładnym, generalnym sprzątaniu lubię obejść pomieszczenie dookoła, żeby zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie zapomniałam albo nie ominęłam jakiegoś miejsca, ewentualnie coś przestawiam, poprawiam, zmieniam dekoracje czasami, także napawam się tym porządkiem potem przez kolejne pół dnia, a potem przechodzi rzeczywistość i trzeba gotować obiad. Mam nadzieję, że ten film zmotywował Was do posprzątania, do ruszenia się z kanapy, do tego, żeby pomyśleć już o świętach, bo za miesiąc już musicie mieć chatę posprzątaną, żeby na te kilka dni przed Wigilią, przed świętami już raczej myśleć o tym, co ugotujemy, a nie o tym, co mamy jeszcze do posprzątania. Mało tego, jak posprzątacie sobie teraz generalnie, to przez dłuższy czas będziecie mieć czysto i pięknie i pachnąco w domu. Jeśli nie macie czasu na mycie okien, to chociaż wypierzcie zasłony jak macie, bo one też od razu zmienią zapach w pomieszczeniu. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za obecność. Koniecznie w komentarzu dajcie znać, co zrobiliście, co macie w planie i oczywiście, czy planujecie robić w domu Andrzejki. Ja jeszcze tutaj udekoruję trochę ten salon lampeczkami, żeby wieczory już były przy takim fajnym, nastrojowym światełku. Mam nadzieję, że też stworzycie u siebie taki magiczny klimat. Ja najchętniej to bym cały dom tak okleiła różnymi lampkami, lampeczkami, ale no nie każdemu się to podoba. A że nie mieszkam sama, to muszę też mieć oczywiście na uwadze to, co inni
myślą. W następnych filmach będę skupiać się na dokładnym sprzątaniu reszty domu, między innymi pokoje mojej młodzieży. Mają za zadanie utrzymywać porządek w swoim pokoju i jak mają utrzymany porządek, to ja wtedy w każdej chwili mogę tam wpaść do nich do pokoju, umyć okna, dokładnie umyć wszystko pod łóżkiem, pod szafkami, także zrobię im takie generalne porządki. Ostatnio w ogóle się już chłopaki wycwanili i mówią: mama, kiedy nagrywasz film? No i tak w końcu trzeba. Ale jestem dumna z tego, że udało mi się ich nauczyć tego, żeby w swoich pokojach trzymali porządek, także spoko. Dziękuję Wam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ściskam i pa pa! I'ma take